telefoniku. Ściągamy tylną klapkę, wyciągamy baterię, kartę SIM i kartę pamięci, jeśli oczywiście na telefonie się znajduje. Jeśli nie, to lepiej. I teraz zabieramy się do odkręcenia. Tutaj jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą śrubkę. Pamiętajmy oczywiście, by te śrubki później były na swoim miejscu, bo ta jedna śrubka będzie krótsza. Odkręcamy je wszystkie. Trzy już nam wyszły, wszystkie już nam wyszły, fajnie wyskoczyły i mamy teraz śrubki odkręcone i teraz tutaj odłączamy, robimy to delikatnie, dlatego by nie uszkodzić tutaj naszej taśmy tutaj głównej. Troszkę przesuniemy może do góry, do samej góry przesuniemy. I tu widzicie, bo już ja ten telefon kiedyś naprawiałem i tutaj nakleiłem dodatkową tasiemkę, bo była inna i się nam wyrobiła. Odklejamy tą tasiemkę, tutaj zasłonkę, ona musi być, dlatego że ona chroni w pewnym stopniu naszą tasiemkę główną. Bez niej ona się szybciej jeszcze uszkadza. I tutaj odłączamy taśmę tutaj przód od tyłu. Jak widzicie, ja mam długie paznokcie właśnie po to, by tutaj precyzyjnie wszystko odłączać. One są bardzo przydatne naprawdę, jeśli chodzi o elektronikę, o demontaż i montaż takich właśnie mini rzeczy. I teraz zajmiemy się tutaj demontażem przodu. W tym przypadku tutaj z tyłu nie odklejamy, tu nie ma żadnych tutaj śrubek, tylko podwadzamy tutaj ramkę takim płaskim narzędziem bądź innym płaskim plastikiem tutaj od samego dołu. Robimy to delikatnie, bo może nam tutaj się uszkodzić, odprysnąć farba i stracimy tutaj urok tego telefonu, bo naprawdę w tym przypadku ta farba dość chce tutaj nam odprysnąć i ramka odkręcona. I teraz odkręcamy nasze 1, 2, 3, 4, 5, 6 śrubek. To są wszystkie śrubki podobne jak wcześniej, krzyżakowe. I odkręcamy te wszystkie śrubki. I odkładamy je wszystkie na bok. Jedna nam uciekła, to sobie później już znajdziemy. I została nam jeszcze ostatnia. I teraz podwadzamy tą całą ramkę, ale z drugiej strony tu mamy zaczaski, tu i tu. 4. Jak widzicie, pazurki mi się sprawdzają. Podwadzam tu jedną, drugą, trzecią i czwartą. I ramkę odkładamy tutaj wraz z naszą nakładką klawiaturki funkcyjnej. I tu widzimy nasz wyświetlacz, jeśli chcemy wymienić z płytką klawiatury funkcyjnej. I teraz tutaj jest jedna blokada, tu jest druga. Podwadzamy tutaj w tym miejscu. I tak samo robimy po drugiej stronie. I tu widzimy już taśmę. Tu jest druga taśma tutaj do naszego głośniczka od rozmów, od klawiszy tutaj. My sobie podwadzamy tutaj tą od wyświetlacza.
I teraz jeśli chcemy nasz wyświetlacz tutaj wymontować, to pamiętajcie o tym, że przeważnie w każdym telefonie są specjalne jakieś otwory czy coś w tym stylu, żeby nie uszkodzić naszego wyświetlacza. W tym przypadku widzimy, że tutaj w tych miejscach w dwóch podwadzamy tutaj z jednej i z drugiej, możemy sobie podwadzić. I widzimy, że tutaj bezstresowo, bez uszkodzeń nasz wyświetlacz spokojnie tutaj wyszedł. No i teraz nie będę już Wam pokazywał, bo widzicie sami, że wystarczy tutaj podwadzić delikatnie tutaj tą taśmę, jeśli się nam uszkodził głośniczek. On tutaj jest lutowany wraz z taśmą, więc jeśli nie macie lutownicy, to najlepiej to całe wymienić tą taśmę. I tutaj no prosto już wyciągamy taśmę. Przeważnie jest tak, że wymieniają już wraz z tą płytką, dlatego że to jest trochę uciążliwe z lutowaniem. Taki lajkowy amator, który pierwszy raz to robi, to na pewno sobie z tym nie poradzi, ale już jeśli macie wprawę, to na pewno sobie poradzicie tutaj z lutowaniem tej taśmy. Ale jest to, wydaje mi się, w tych czasach niepotrzebne, szkoda czasu, lepiej już kupić tą płytkę i tutaj przykleić. I tak to wygląda, jeśli chodzi o przód. I teraz sobie zrobimy demontaż tyłu. Teraz sobie odklejamy tutaj naszą nakładkę klawiaturki. Odklejamy nakładkę tej klawiaturki numerycznej. I tu mamy, widzimy jedną, drugą, trzecią i czwartą śrubkę. W tym przypadku są to śrubeczki inne, bo gwiazdkowe. Odkręcamy te śrubeczki. One są dość ciężkie tutaj do odkręcenia. Także takim małym śrubokrętem raczej sobie nie poradzicie. Lepiej mieć taki właśnie jak ja. Długi i dość ciężki. Wtedy moment obrotowy zawsze jest tutaj silniejszy. I odkładamy sobie te śrubki na bok. I teraz tutaj w tym momencie podwadzamy sobie naszą ramkę i odłączamy ją tutaj od tutaj obudowy tylnej. Najlepiej sobie zacznijcie tutaj od klawiszy bocznych, bo wtedy zawsze będzie Wam po prostu lżej. I tu pamiętajcie o tym klawiszu, o tej tutaj zasłonce, zaślepce karty pamięci, by Wam po prostu później nie zapomnieć. I tu odkładamy ramkę. I tu już mamy płytę główną. Płytę sobie podwadzamy. I tak wygląda prawidłowy demontaż tego telefonu i filmiku. Zapraszam Was również na kolejne z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć!